Szczęść Boże, witajcie w czwartym już odcinku drugiego sezonu Zdolnych. Dziś w naszym studio, które już też znacie, w naszym studio właśnie w sąsiedztwie biura Dolu gościmy kogoś, kto z dominikanami, z liturgią, jest od kilkunastu lat związany. No, można pewnie tak powiedzieć. za chwilę okaże. Więc proszę Państwa, przedstawiam mojego gościa i Państwa również. Siostra doktor habilitowany Suzy Ferfolia. Ferfolia. To włoskie nazwisko, prawda? Tak, imię też. I imię też. No właśnie. Siostro, pierwsze pytanie, takie w sumie pewnie przewidywalne, prawda? Włoszka w Krakowie. Ile razy już to pytanie padło? Dlaczego? Nie z entuzjazmem. No właśnie, jak Kraków znalazł się na mapie siostry podróży akademickich, intelektualnych? Proszę opowiedzieć. Tak, to było już dawno temu, muszę powiedzieć. Ale nie za moją zasługę na pewno, bo gdyby nie zgromadzenie, bo gdybym nie wstąpiła do zgromadzenia, pewnie bym o Krakowie nie myślała. Ale to było tak, że po 2 latach nowicjatu była taka możliwość, żeby przyjechać do Krakowa, a to z tego względu, że mamy w konstytucjach napisane, że jeśli jest możliwe, jesteśmy na ziemi Ojca Świętego. No i wtedy był Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze. Tak. No i ja byłam po nowicjacie, jeszcze jedna współsiostra tak samo i przyjechałyśmy po prostu na studia do Ignacjanum. I miał być czas 5 lat studiowania w Krakowie, żeby poznać i język Ojca Świętego, ale przede wszystkim żyć wśród ludzi, zrozumieć jego myślenie, skąd się on wziął i żeby zrozumieć właśnie ten jego pontyfikat bardziej. I rzeczywiście to czuliśmy od razu, że tak to jest. Dopiero mieszkając tutaj, znając jego język, można było bardziej wejść też w jego myślenie. No i to, co miało być tylko 5 lat, się zrobiło 25, proszę ojca. W tym roku 25? Tak, muszę się przyznać, że 25 Gratulacje. lat i nie wiem, kiedy to minęło naprawdę i w ogóle nie czuję tego czasu, muszę powiedzieć, bo też jak przyjechałam do Polski, od razu się czułam jak u siebie. Naprawdę nie miałam tego problemu, za wyjątkiem języka oczywiście, ale nie był... Z tym sobie siostra poradziła doskonale, jak słyszymy. No, po tylu latach tak, ale na początku nie było tak prosto. Ale nie odczuwałam jakiejś traumy czy coś. Nie wiem, czy to z tego powodu, że byłam młoda jeszcze, czy po prostu na pewno też, że miałam bardzo fajnych kolegów na studiach i bardzo fajny rocznik i bardzo mile wspominam ten pierwszy okres właśnie w Polsce. No Także właśnie. tak. O zgromadzeniu już słyszeliśmy, trochę o tym pomyśle na takie bycie w kościele, ale blisko ludzi, na pracę z ludźmi, gdzieś tam podążanie może śladami papieża, żeby też wejść w myśl danego pontyfikatu, ale może o siostrze trochę, bo nie powiedziałem na początku, choć pewnie Państwo już wiecie z opisu tego odcinka, że siostra jest muzykiem, profesorem chorału gregoriańskiego, ale też organów i o tym będziemy tak konkretniej mówić, o tych 2 dziedzinach czy przestrzeniach w muzyce, ale skąd pomysł na muzykę, tak w siostry życiu? No też od początku życia było, bo jak miałam 4 lata, to rodzice mnie wysłali do szkoły muzycznej. I na początku moja mama chodziła ze mną na zajęcia, na lekcje, każdą lekcję, bo byłam taka malutka, że nie pamiętała, co pani tam mówiła. Jaki to był instrument? Fortepian, od razu na fortepian. I rzeczywiście rodzice, mimo to, że oni sami nie są muzykami zawodowymi, ale zawsze śpiewali w życiu i w domu moim zawsze się śpiewało. I to było jest coś... tak, że wszyscy Włosi śpiewają? No właśnie, może kiedyś tak było, a teraz niestety też się to zmienia. Ale Taki piękny stereotyp, który... Wiem. Ale w naszej rodzinie rzeczywiście dużo się śpiewało. No i jeszcze mogę powiedzieć, że moja mama jest pochodzenia słoweńskiego, mój tata włoskiego, a mieszkaliśmy zawsze, rodzice jeszcze mieszkają na takim pograniczu kulturowym, właśnie blisko granicy ze Słowenią. Więc tam też śpiew był takim czynnikiem kulturotwórczym bardzo mocnym i też własnej tożsamości, przynależności mniejszości narodowej, więc to było bardzo mocne, silne. Myśmy wszyscy śpiewali w chórach wszelakich, i takich, i owakich, i kościelnych, i niekościelnych,
Ale to rzeczywiście dzięki rodzicom i przede wszystkim mojej mamie, która zawsze, jak mówiłam, ze mną chodziła. I pamiętam, że miałam taki potężny kryzys w życiu, no jako nastolatka, wiadomo, kiedy człowiek się buntuje, nie chce ćwiczyć, dlaczego ja muszę ćwiczyć, a moje koleżanki mogą coś innego robić. A moja mama zawsze, nie, spokojnie, dasz radę i zawsze mnie wspierała. I jak minął ten kryzys, to już nigdy więcej w życiu żadnej wątpliwości nie miałam, że to nie jest moje miejsce. Także dzięki rodzicom, muszę powiedzieć. No i teraz studia muzyczne. Tak. Czy to jest coś, co siostra robiła jeszcze przed zakonem, czy to już jakby w zakonie też w tym kierunku zgromadzenie jak gdyby pomogło też się rozwijać? Bo tych studiów było sporo, prawda? Było trochę, ale naprawdę Pan Bóg to wszystko tym wszystkim prowadził tak coraz bardziej, co to widzę. Jestem bardzo wdzięczna za to. No jak mówiłam, rodzice mnie wysłali do szkoły muzycznej, więc odbyłam we Włoszech całe kształcenie muzyczne normalnie od szkoły podstawowej po zakończenie konserwatorium na fortepianie. No i to się zbiegło właśnie z momentem też decyzji do życia zakonnego. No i z momentem decyzji tak też sobie czułam, że się żegnam z muzyką. Naprawdę tak czułam, ale to może było potrzebne na tamten okres, bo czułam, że coś innego jest ważniejszego, bo dla mnie muzyka była bardzo ważna i nie wyobrażałam sobie życia bez, ale potem poczułam, że Pan Bóg jest i że jestem otwarta i dyspozycyjna na to, co będzie. I to był bardzo trudny moment dla rodziców też na początku. Ale naprawdę jak przyjechałam do Polski, nie przyjechałam na studia muzyczne, przyjechałam na Ignacjanum, na studia pedagogiczno-filozoficzne. I po pierwszym roku bycia tutaj, po prostu tak się zafascynowałam organami w kościołach, bo u nas nie ma już tej tradycji, że się gra na mszach. Owszem, tam w niedzielę zawsze się ktoś znajdzie, że w ramach takiego wolontariatu. Z gitarą, prawda, nie? Tak, ale w mojej wiosce, ponieważ była ta kultura chóralna, myśmy zawsze w niedzielę też jako chór śpiewali z organami. Ale organista też nie był organistą z prawdziwego zdarzenia, to był taki pianista, który w niedzielę po prostu siadał za kontuarem i grał. Więc ja nie byłam świadoma, że istnieje literatura organowa. Ja myślałam, że organy to do akompaniamentu w kościele. Byłam przekonana, że tak jest. Ale przyjechałam do Polski i to tak po prostu wchodzę do tych kościołów, no i po prostu ta muzyka organowa, nie tylko do akompaniamentu, ale też w niektórych kościołach, nie wszystkich, ale organista zagrał jakiś utwór, jeden czy drugi. Myślałam, no rzeczywiście organy też mają swoją potężną, piękną literaturę, nie tylko fortepian, bo ja byłam wychowana na fortepianie, nie? No i to mnie jakoś tak, myślałam, Boże, ja tyle lat grałam, może coś na tych organach bym zrobiła, żeby dla kościoła coś zrobić, tak pomyślałam. Ale widziałam, że też w Polsce no to organista to jest taki zawód prawdziwy i trzeba chodzić do szkoły i potem się dostaje też... No gdzie, nie gdzie. Tak. Nie, ale nie, tak, no tu w Krakowie, prawda? I też, że no, się dostaje pensję po prostu. No, nie jest to jak we Włoszech, że na zasadzie wolontariatu. Więc już było troszkę problematyczne, nie? Żebym tak poszła do księdza, no ja chcę zagrać na organ, nie? Ale poszłam do kolegi z sąsiedniej parafii i mu powiedziałam, że tak bym chciała po prostu się dowiedzieć, jak działa ten instrument, co tam muszę nacisnąć, jak grać nogami. Klawiatura jest podobna. Tak, klawiatura jest podobna, tylko może być podwójna albo potrójna, no i że jeszcze jedna jest w nogach, nie? Nożna. No i rzeczywiście zaczęłam chodzić do tego kolegi, ale byłam może 2 razy i on mówi, nie, ty musisz do szkoły muzycznej, do szkoły organistowskiej. Ja mówię, no niemożliwe, no, ja nie chcę tak... Znowu szkoła, kolejna szkoła. Nie, ale nie tylko ja byłam tak przekonana wtedy, że ja przyjechałam tu na studia, skończę te studia, wracam do Włoch i na pewno jakaś misja, nie wiem co. Ale on tak chodził za mną, że ja powinnam tę szkołę zrobić i w końcu postanowiłam porozmawiać, że może bym spróbowała. No i rzeczywiście tak się stało, że zdałam do szkoły organistowskiej wtedy, takiej decyzjalnej. Zostałam przyjęta, zaczęłam tam się uczyć równolegle ze studiami. No i też jak skończyłam studia na Ignacjanum, to się zbiegło też z zakończeniem tej szkoły. No i po tej szkole, w ogóle po Ignacjanum miałam wyjechać.
Ale mój profesor na organach mówił, nie, no ty możesz iść na akademię muzyczną, bo szkoda. Ja mówię, no nie, na akademii muzycznej sami geniusze są, ja nie jestem taka. Ja w ogóle... Długo się opierałam, że nie, ale on właśnie tak na każdej lekcji niemalże mi mówił, że ja powinnam na akademię przynajmniej spróbować i tak dalej. I nie dał mi spokoju, w końcu mówiłam, ale ja muszę wjechać. Ja po prostu, już mi mówiły siostry, 5 lat minęło. że nie. Plan był. Ale nic, w końcu stwierdziłam, nic. Skoro on tak nalega, to może też Pan Bóg chce z tym coś zrobić, nie? No i porozmawiałam znowu we wspólnocie. No i zostało mi powiedziane tak, że niech spróbuję zrobić egzamin wstępny. Jak zdam, no to znaczy, że mam studiować. No i tak było. I tak było, że po prostu zdałam i zaczęłam studia w Akademii Muzycznej na organach. I to było po prostu dla mnie tak piękne. Naprawdę, to był dla mnie taki nowy, znaczy nowy, inny świat i takiej poważnej muzyki organowej, w ogóle wejścia w taką poważną muzykę właśnie organową. Zapytam z ciekawości, czy w tym świecie muzyki organowej, tu w Polsce przynajmniej, jest dużo kobiet? Bo jakoś tak mam takie skojarzenie, może to niedobrze, że ja jako facet też tak kojarzę organy jako taki instrument raczej najczęściej obsługiwany, przynajmniej na poziomie akademickim przez facetów, ale może to się zmienia, powiedz, jak to jest. Trudno mi powiedzieć, jak jest teraz, ale rzeczywiście jest coś takiego, że bardziej panowie, ale może to też jest związane potem konkretnie z zawodem, który się wykonuje, zwłaszcza w Polsce, nie? Bo organista, to rzadko który tak żyje z koncertowania, nie? Najczęściej potem się gra w kościele, a wiadomo, jak się gra w kościele, to jest to wymagająca praca, mimo wszystko, wszystkie niedziele, święta i to łatwiej dla mężczyzn. Ja tak sobie tłumaczę, że to jest też z tym związane. Aczkolwiek są dziewczyny też, znam takie, ale może bardziej potem kończą w cudzysłowie w szkołach, czy właśnie jeśli są bardziej zdolne, to koncertują, nie? Ale rzeczywiście jest taki instrument bardziej kojarzony z mężczyznami, bo jest potężny też. I jest coś takiego, że nie wiem. No właśnie, opowiedz o tym uczuciu w ogóle, no właśnie gry na tak gigantycznym instrumencie, bo w gruncie rzeczy organy przez wieki, dopóki nie wynaleziono takich elektronicznych różnych metod wydobywania przeróżnych dźwięków syntezatorowo i tak dalej, ale generalnie organy przez wieki były instrumentem, który mógł imitować jako jedyny praktycznie wszystkie inne dźwięki, prawda? Innych instrumentów. Tak. No więc to jest coś takiego. Jest. No, jak się czuje człowiek grający na organach? Znaczy, taki człowiek, ja przynajmniej czułam się zawsze taka mała przed tym instrumentem, bo rzeczywiście ma ogromną paletę barw, możliwości, różnych kolorów, brzmienia, od najniższych do najwyższych, od ciemnych do bardzo jasnych. I rzeczywiście jest w stanie jakby wyrazić różne stany też emocjonalne człowieka, nie? I to jest bardzo piękne, ale też trudne, nie jest to takie łatwe i potem to wszystko pogodzić z jakimś takim ciuciem liturgicznym, żeby nie... Organy w liturgii. Dlaczego tak? I co w ogóle one wnoszą do liturgii? Dlaczego one są takim per se instrumentem, przynajmniej w tradycji rzymskiej, w tradycji Kościoła łacińskiego? No bo przecież są inne ciekawe instrumenty, są możliwości gry pewnie zespołowej, w sensie zespołów instrumentalnych w kościołach, a jednak nasze dokumenty liturgiczne, nasza tradycja jakoś tak te organy promuje. Organy weszły dosyć późno do kościoła, bo wiemy, że przez wieki w kościele rzymskokatolickim to głos był na pierwszym miejscu, bo głos to jest najlepszym instrumentem, prawda? Organy wyszły późno i też nie jako instrument akompaniujący, ale jako instrument, który gra na przemian ze śpiewem. Albo się śpiewało, albo się grało. Nie? I też śpiew gregoriański był raczej wykonywany, jak już organy były w kościele, na alternatym, czyli na przemian. Nie? Jeden werset się śpiewało, drugi się grało, co potem też zostało też skrytykowane i potępione w pewnym momencie przez Kościół. Nie? Ale to chcę powiedzieć, że do kościoła organy tak naprawdę weszły wskutek też reformacji, nie? No bo wtedy dopiero jakby zaczyna się ten śpiew
całego ludu, zboru dla kościoła protestanckiego, śpiewy w języku narodowym, które oczywiście jeśli chcemy, że śpiewa cały Kościół, no to musi być jakiś instrument, który to wszystko powstrzymuje, nie? W śpiewie gregoriańskim tego nie było trzeba, prawda, żeby podtrzymać śpiew. Nie było takiej potrzeby. A po drugie też no, nigdy nie było tak, że śpiewał cały Kościół w Kościele rzymskokatolickim. Zawsze były zespoły wyspecjalizowane, do tego przeznaczone i ćwiczyły, po prostu były do tego przygotowane, prawda, więc też z tego względu nie było takiej potrzeby, żeby organy podtrzymywały śpiew. Natomiast jak mówiłam, no to weszło tak bardziej po reformacji, no to coraz bardziej się zadomowiło i było też tańsze w końcu dla Kościoła, bo zamiast zatrudnić całą scholę śpiewaków profesjonalnych, którzy nieraz robili też problemy, wiemy z dokumentów, no to się zatrudniało organistę, jednego człowieka, no i było tańsze w pewnym momencie. Czyli to tak brzmi, jakby no, te organy nie były jednak takim, no nie wiem, pozytywnym elementem rozwoju, że one trochę weszły, no właśnie może przez zapożyczenie z tradycji. Czy może trudno reformy, powiedzieć, że że nie są pozytywnym elementem? Na pewno są pozytywnym elementem, dzięki temu też no, ten śpiew jakby bardziej stał się domeną ludzi, prawda? Coś wspólne, co tworzy wspólnotę. I zmieniało się myślenie. Tylko chcę powiedzieć pewien fakt, nie? Ale to nie oznacza, że było gorzej później. Nie na tej zasadzie, że to była zła decyzja, tylko po prostu taka była kolej rzeczy. To troszeczkę nie chronologicznie, ale skoczymy do tego czasu może jeszcze przed organami w kościele łacińskim. Tak. A potem pewnie zapytam, co z tymi organami teraz zrobić. Więc skaczemy do chorału, bo to jest to drugie, no, taka dziedzina, taka przestrzeń, w której siostra się specjalizuje. Chorał gregoriański. Skąd ta miłość? Tak, ta miłość niezastąpiona już. Już do końca życia. Czyli taka największa chyba, nie? I dla mnie jest ciekawe to, że cała ta moja droga muzyczna w pewnym momencie właśnie się dopełniła, czuję, w śpiewie gregoriańskim. Ja specjalnie mówię śpiew gregoriański. A nie chorał. Właśnie, to też chcę wytłumaczyć za chwilę, że po prostu właśnie wszystko, co jest najlepsze, że tak powiem, to, co jest kwintesencją też muzyki kościelnej, właśnie nie kojarzę już z muzyką organową, ale właśnie ze śpiewem gregoriańskim. I to jest dla mnie takie bardzo piękne i czuję, że mogłam do tego dojść dopiero po właśnie całym tym czasie. Że może gdybym mi ktoś 20-30 lat temu powiedział, nie, zacznij studiować śpiew gregoriański, rób to bym bardziej tak na siłę czuła. A teraz wyszło to tak bardzo jakby naturalnie. Znaczy naturalnie, nienaturalnie, bo ojciec pyta, jak doszłam do tego. No, po prostu poproszono mnie o prowadzenie tego przedmiotu na uczelni, bo nie miał kto prowadzić. I ja też byłam, że no, jak będę ja to prowadzić, przecież nie mam pojęcia. Organistka. I nigdy tak jakoś do tego mnie nie ciągnęło za bardzo, bo nikt mi tego wcześniej tak nie przedstawił, nie miałam doświadczenia po prostu. No ale cóż, przyjęłam to w duchu pokory i pierwszą rzecz, którą zrobiłam, pojechałam do Tyńca. Bo tam jeszcze jak był ojciec Bernard Sawicki, organizował takie regularne weekendy ze śpiewem gregoriańskim, taki kurs, ale bardzo tak połączony z liturgią. No i byłam pierwszy raz na tym kursie i wtedy pamiętam, że nic nie rozumiałam, ale zrozumiałam jedno, znaczy doświadczyłam jednego, że śpiew gregoriański jest liturgią, i że w tym śpiewie jakby się łączy wszystko właśnie, jest taka integralność. Tylko to zrozumiałam, ale jak to zrobić? Jak się to śpiewa dokładnie? Co to dla mnie była naprawdę, myślałam, Boże, jak ja do tego dojdę? Przecież to jest no, lata. Zupełnie jakby inny świat. Inny prawda? świat, lata, nie? I tak po prostu powolutku i nie wiem, teraz nie wyobrażam sobie życia bez śpiewu gregoriańskiego. A mówiąc właśnie o chorale czy o śpiewie, chcę tylko wytłumaczyć, dlaczego tak śpiew gregoriański, bo właśnie podkreśla tą rolę głosu ludzkiego, który jest podstawą, prawda, muzyki kościelnej. Nie tyle muzyka, ale jest właśnie śpiew, który jest związany z głosem.
też nie za darmo wszystkie języki tłumaczą, nie mówią chorał gregoriański, mówią canto gregoriano, chant gregorian i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby podkreślić, że to śpiew, nie? A chorał bardziej się kojarzy czy z muzyką protestancką, czy z instrumentem właśnie, bo też są chorały Bacha na przykład, nie? Czy wielu też pisało chorały, Buxtehude pisał chorały. Więc tak wolę już w tym kierunku bardziej iść, żeby podkreślić ten wątek właśnie głosu ludzkiego. No dzisiaj, to znaczy tak szerzej niż dzisiaj, nie mówimy tylko o dzisiejszym czwartkowym dniu, ale w roku, no właśnie, XXI wieku, w kościele, w jakim żyjemy, jak możemy promować, czy też, no właśnie, jak miałby wyglądać chorał? Bo faktem jest, że większość katolików, którzy nas słuchają w tej chwili, przynajmniej w tym kraju, chyba nie ma doświadczenia chorału ze swojej parafii, ze swojego kościoła. Tak. Co z tym możemy zrobić? Tak, no to jest problem złożony i długi, i niejednoznaczny, i mogę spróbować powiedzieć, ale zawsze można jeszcze, nie? Coś dopowiedzieć, czy inaczej. Moim zdaniem sprawa jest wychowania człowieka w ogóle. Zanim się dojdzie do śpiewu gregoriańskiego, by trzeba było po prostu wychować człowieka liturgicznie, czucia liturgicznego i tego wszystkiego, czym liturgia jest, doświadczenia naprawdę liturgii. I dopiero w którym tam momencie jakby wejść bardziej w śpiew gregoriański, ale nie wejść też, moim zdaniem, mówimy zawsze, jak mówimy śpiew gregoriański, myślimy nie wiadomo co, jakieś śpiewy trudne, mega i nigdy nieosiągalne dla normalnego człowieka. Ale jeśli pomyślimy tak naprawdę, podstawą jest na przykład odpowiedzi na mszy święte. Jeśli są śpiewane przez celebransa, no to ładnie, głośno, godnie odpowiedzieć na przykład. To jest już pierwszy początek śpiewu gregoriańskiego. Czy dobrze, godnie zaśpiewać psalm responsoryjny. Dlaczego nie zwracamy uwagi na takie elementy, które już są w kościele i są jako śpiew gregoriański, prawda? Można wybrać ton jakiś psalmowy, czy cała liturgia godzin. Od tego zacząć, jakby w wychowaniu myślenia śpiewem gregoriańskim właśnie. Niekoniecznie wprowadzać od razu nawet graduale simplex, prawda? No graduale simplex też, to jest jakby kolejny też element, który niestety tutaj w Polsce jest mało znany moim zdaniem, ale to jest świetna księga, naprawdę, która... Propria, myślę, że w ogóle w Polsce nie funkcjonują tak To jest... na szerszą skalę. Takie myślenie w ogóle w kategoriach tego, że mamy pewne własne teksty przypisane do danej liturgii. Dokładnie. Gdzieś się to zgubiło po drodze, nie? Ale właśnie wracając do graduale simplex, moim zdaniem to jest świetna rzecz, w sensie, że za mało poznana, za mało praktykowana, bo nam się wydaje, że to dla nas, którzy powiedzmy bardziej jesteśmy w śpiewie gregoriańskim, no to są takie bardzo proste, nie? A dla ludzi, którzy nie są jeszcze tak, no to też nie wiedzą, jak do tego podejść, a to de facto są najstarsze antyfony. No przecież to są starsze od tych propriów, które znamy. Więc jakby naprawdę dotykamy źródeł, korzeni, nie? Ale czy jest możliwe, że całe zgromadzenie by śpiewało śpiew gregoriański, na przykład w formie graduale simplex? Czy to by znaczyło, że jednak oddajemy tę część liturgii scholi, czy też kantorom? Ja myślę, że nie jest to nic złego, jak nie śpiewa całe zgromadzenie, że jednak może dobrze by było wrócić do tych czasów, kiedy w Kościele były różne funkcje, prawda? Nie każdy robił wszystko, prawda? Był ten, który czytał, ten, który śpiewał psalm, ten, który śpiewał scholi i tak dalej, prawda? Ordynarium jest coś, co jest dla całego ludu Bożego, a propria niekoniecznie muszą być dla wszystkich, bo jak ojciec wcześniej mówił, no, nie zawsze się znajdzie odpowiedni śpiew, żeby akurat na tą mszę, a jeśli mamy scholę, z którą pracujemy, którą wychowujemy, no możemy rzeczywiście się dostosować, co nam Kościół mówi w danym dniu i wtedy ma wszystko taki sens, jest pewna harmonia i musimy też ludzi do tego wychować, że nie uczestniczy na mszy tylko śpiewając i robiąc coś, ale też przez słuchanie, zgłębianie tego tekstu, który jest
śpiewany właśnie przez scholę, przez kantora. Dlaczego nie? Cały czas pokutuje to, że my musimy cały czas coś Być robić. zajęci, prawda? Tak, cały ale czas. możemy spokojnie się modlić i normalnie medytować to słowo. To było zawsze w Kościele, w średniowieczu. Ludzie medytowali słowo. I to widać po tych śpiewach, które mają takie melizmaty strasznie skomplikowane. To jest po to, żeby myśleć o tym słowie, żeby być przy tym. Nie? To praktyczne pytanie. Śpiew gregoriański tylko po łacinie, czy w językach narodowych też? Tylko po łacinie. Tylko po łacinie, bo jeśli sięgamy źródeł, widzimy, że rzeczywiście melodia jest związana z tym konkretnym słowem w tym konkretnym momencie. Czyli innymi słowy, neuma, czyli melodia, wyraża to słowo, ten akcent słowny. Więc nigdy się nie będzie dało tak przeadaptować. Nie, będzie zawsze coś gdzieś trzeba będzie zmienić, zaadaptować tak, żeby pasowało. Czyli jednak formacja liturgiczna wiernych, taka, która po pierwsze pokaże im pewną możliwość uczestnictwa, które jest aktywne, ale które nie polega na aktywizmie. Czyli że można aktywnie słuchać i medytować słowo, które jest wykonywane przez na przykład zespół śpiewaków. To jest trudna formacja, prawda? Bo łatwiej jest ludziom przypisać konkretne role i teraz wszyscy robimy wszystko. Ale też trochę gdzieś będzie pewnie takiej formacji kulturowej, bo chociażby język łaciński jest bardzo takim elementem, problem jest całej naszej cywilizacji, naszej kultury. Jakoś mamy alergię na język łaciński, ale zapominamy, że to nie jest tylko język, jest sprawa całej kultury Zachodu. My od tego wyrastamy, to są nasze korzenie. Więc problem jest o wiele szerszy, który się gdzieś tam zaczął w pewnym momencie odrywać, zaczęliśmy się odrywać od tego. Ja myślę gdzieś w romantyzmie, że się zaczęło po prostu powolutku od tego odrywać, ale nie akceptując języka łacińskiego, my nie akceptujemy pewnych naszych korzeni, naszej przeszłości. I wydaje mi się właśnie na siłę tłumaczyć coś, mi się wydaje takie pójście na skróty trochę. Natomiast pomóc ludziom wejść głębiej, zrozumieć dlaczego. Ale to też dlatego, że rozumiejąc tą logikę, możemy tą samą logikę przenieść potem na śpiew nasz narodowy, który istnieje, jest piękny, ale niekoniecznie muszę tłumaczyć te śpiewy, które powstały tam 1000 lat temu, ale w nowej rzeczywistości znaleźć nowe śpiewy, które inspirują się tamtymi i które mogą mieć język już narodowy, nie? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Bo bo chciałem też pewnie w którymś momencie zapytać o to, co z kompozytorami, z twórcami, którzy pewnie chcieliby też jakoś kontynuować tę tradycję pisania, dodawania do skarbca muzyki liturgicznej, sakralnej. Tak. Czy jest miejsce na to? Jak najbardziej jest miejsce, no to wiadomo, że jest miejsce, tylko jak też Kościół mówi, nie, że śpiew gregoriański jest pierwszym śpiewem Kościoła, no to też ja myślę, że nie w tym sensie, że teraz zawsze mamy śpiewać, ale jakby pewna formacja, bo śpiew gregoriański jest liturgią par excellence, więc jakby wchodząc w jego logikę, w jego sposób myślenia, to automatycznie jakby się formujemy czucie liturgiczne, które potem jako artyście, kompozytorowi kościelnemu, liturgicznemu pomaga mi to przenieść na język współczesny. Więc co możemy z tej tradycji dzisiaj wykorzystać dla współczesności, dla dzisiejszego człowieka. I da się. Znam fantastycznych ludzi, którzy tak robią i rzeczywiście wtedy ta muzyka się czuje, że jest jakby sięga do tradycji, ale z zupełnie nowym językiem, nie? Czyli pewnie słowo klucz organiczny rozwój, czyli taki właśnie żywy w łączności, ale też rozwijający się, otwarty na to, co nowe. Myślę, że bardzo wiele wątków tutaj nam się udało poruszyć. Bardzo dużo, tak. Bardzo dużo. Tak. Otworzyliśmy, może mam nadzieję, wiele potencjalnych pytań. I tu niestety musimy skończyć, bo nasz format nas do tego zobowiązuje. Ale siostro, bardzo serdecznie dziękuję za bycie z nami dzisiaj.
Może to nie ostatni raz, może będzie ciąg dalszy. Bo bardzo szybko minął ten Prawda? czas. Bo i mi tutaj pytań się pojawiło co niemiara. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byliście z nami już w tym 4. odcinku. Zapraszamy na ciąg dalszy już za tydzień tutaj właśnie z Bocho przy ulicy Stolarskiej 6. Będziemy do Was mówić, pić kawę przed Wami, więc nie wiem, czy to jest w ogóle takie fair, że my tutaj sobie pijemy bardzo dobrą kawę, a Wy niekoniecznie. To już polecamy. Generalnie może na odcinek z Dolnych warto sobie zrobić taki napój własnego upodobania. No i cóż, wszystkiego dobrego Wam życzymy, pozdrawiamy serdecznie i jak zawsze prosimy o to, żeby nas polajkować, polubić i śledzić nasze poczynania, bo z Dolnych rzeczy dużo jest i na żywo, i w internecie, także zawsze mamy nadzieję, że oferujemy Wam możliwości właśnie wchodzenia głębiej w tę piękną tradycję liturgii, sztuki sakralnej, formacji, też takiej formacji kulturowej, o której mówiliśmy. To jest szalenie ważne, żeby te wszystkie rzeczy jakoś tak szeroko widzieć. No i może z tym szerokim widzeniem Was zostawię. Raz jeszcze dziękuję siostrze. Dziękuję Wam. bardzo. Z Bogiem. Bogiem.